Natalia Szymańczyk, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Emigranci, a ja dzisiaj w studiu goszczę Pata Bogusławskiego. Ogromny zaszczyt, dziękuję, że jesteś. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Rozchwytywany, pożądany. Tym bardziej cieszę się, że jesteś. Będziemy dzisiaj rozmawiać, naszym takim bohaterem w tyle będzie Paryż, ale na pewno wszystkie reflektory dzisiaj są skupione absolutnie na tobie. I zacznę może tak. Brytyjski Vogue nazwał cię, opisał cię jako tajną broń świata mody. Jak ty to rozumiesz? Czy to oznacza, że jesteś nieco nieobliczalny? Znaczy, rzeczywiście to był dla mnie bardzo duży zaszczyt, jak przeczytałem ten artykuł. Nie do końca wiem, jak mam to rozumieć. Wydaje mi się, że oni opisali to ze względu na to, co oczywiście zrobiłem z John Galliano przez ostatnie 8 lat dla Maison Margiela. I uznali, że jestem trochę taką tajną bronią Johna, jego taką prawą ręką. Wydaje mi się, że o to im chodziło. Składową tego sukcesu chyba. Przede wszystkim tak. Słynnego pokazu z 2024 roku. To był styczeń, luty? Styczeń, końcówka stycznia, tak. Ty chyba musisz dobrze pamiętać, bo wtedy dosyć mocno wszystko wybuchło. Oczywiście oprócz tego, że wcześniej już miałeś dużo sukcesów, ale to była naprawdę taka chyba perła w koronie twojej działalności. Pamiętam, jeszcze wtedy był full moon, pełnia księżyca tego wieczora. Ty wierzysz w takie rzeczy? Oczywiście, że tak. Okej, dobrze. Tak. Była pełnia i taka dość, no naprawdę bardzo intensywna energia była w powietrzu, wisiała w powietrzu, więc jakoś tak wydaje mi się, że to było meant to be, żeby po prostu każdy, kto brał udział przy tym pokazie, osiągnął jakiś taki dość międzynarodowy sukces. Coś takiego było w tym powietrzu, że pamiętam, że nawet wychodząc po tym pokazie z budynku, wszyscy byli jacyś tacy nie mam na to... Poruszeni, wytrąceni z równowagi Dokładnie, trochę. jakby dużo osób, na które wpadłem po tym pokazie, mówiło mi, że czuli się jakby byli, jakby wrócili do lat 90., nie? I że to były te same emocje. Też pamiętam, jak do nas wpadła Anna Wintour na backstage i akurat stałem przy ścianie z Alexis Roche, który był Creative Image Director dla Margieli. I ona do nas doszła i tylko do nas krzyknęła amazing, amazing. I pamiętam, że jej tak trochę chyba ręce nawet trzęsły. No bo to oczywiście było też... Na pewno to było dla niej duże wydarzenie z racji tego, że John dla niej jest jak dziecko, prawda? Ona go tak naprawdę gdzieś wykreowała w tym świecie mody. Więc bardzo cieszyła się, że John is back, że tak powiem. A mówimy oczywiście o słynnym pokazie Artisanal Collection Show z 2024 roku. No to jest chyba pokaz, z którego powstało najwięcej rolek na Instagramie, najwięcej jakichś skrótów, tych słynnych momentów i naprawdę zapadł wszystkim bardzo, bardzo w pamięć. Jesteś przykładem tego, że tak naprawdę kariera może narodzić się trochę z przypadku. Bo ty nie podejrzewałeś, że zostaniesz movement dyrektorem, czyli na polskie dzisiaj to jest nowe słownictwo, dyrektorem, reżyserem ruchu. Współpracujesz przy dużych produkcjach, pokazach mody, filmach, teledyskach. I to wszystko się narodziło, powiedzmy sobie po tym pokrótce oczywiście, bo ty już byłeś gościem u nas podcastu Szymona Machnikowskiego. Bardzo serdecznie tak, pozdrawiamy i tam opowiadałeś o kulisach swojego zawodu. Ale dla tych, którzy nie słuchali, to się zrodziło trochę z przypadku. Słynny pokaz twój, znaczący, Alexander McQueena, gdzie Sarah Barton zauważyła, że spośród wszystkich modeli to ty właśnie ruszasz się w taki sposób, który jej się podoba. I masz uczyć innych modeli tego samego. I od tego się to właśnie wszystko zaczęło, prawda? Ty wtedy sobie nie zdawałeś sprawy nawet z tego, że to zajęcie mogłoby się przerodzić w zawód. Tak, to był taki moment, który był dość dla mnie stresujący wtedy, ponieważ ja byłem młodym chłopakiem, miałem 21 lat może i pamiętam, że to też taka była dość dramatyczna sytuacja, ponieważ ona krzyknęła, żeby zakończyć próby i mówiła stop the music, stop everything. I później my po prostu wyszliśmy na środek, bo ona wszystkich zaczęła wołać, żebyśmy się tam zebrali. I pamiętam, że ona kogoś szukała i widziałam jej cień, że tak
biegał pośród tych chłopaków, tych modeli oczywiście i ona akurat do mnie doszła i tak mnie złapała za ręce i mówi thank you so much. I ja nie wiedziałem, o co w ogóle jej chodzi. Byłem dość zszokowany tą całą sytuacją, bo na początku oczywiście nie wiedziałam, dlaczego ona krzyczy, dlaczego ona zatrzymała muzykę i kogo ona w ogóle szuka. No i jak do mnie doszła i powiedziała thank you so much, to oczywiście później zapytała się mnie, czy mogę się przejść w tym kościele, bo to był taki stary kościół przy Leicester Square w Londynie i powiedziała, że oczywiście włączy muzykę i żebym ja się przeszedł po wybiegu, bo wszyscy muszą zobaczyć, jak I'm feeling the character of McQueen, więc ona uważała, że akurat ja mam gdzieś ten spirit w sobie. No i oczywiście to zrobiłem, ale miałem dość taki z tym duży problem z racji tego, że wtedy mi się wydawało, że wszyscy będą mnie nienawidzić. Wszyscy ci modele pomyślą sobie, who do you think you are, nie? Albo coś takiego. Tak. Więc to było w sumie, to całe wydarzenie było takim ziarenkiem w sumie do tego oczywiście, czym się teraz zajmuję, bo nie było takiej sytuacji, że zaraz po tym pokazie miałam tak, że może mógłbym się tym zajmować. Tak od razu to do mnie nie przyszło. Ale to był taki moment, który może uświadczył mnie w tym przekonaniu, że może coś takiego mógłbym robić w postaci jakichś warsztatów. Wiesz, nie było takiej roli jako movement director wtedy, jak miałem 20 lat. Nikt się tym w sumie nie zajmował, więc nie przyszłoby mi to do głowy, żebym po prostu, zamienił to w jakiś zawód. A tymczasem obchodzisz w tym roku 10-lecie i współpracowałeś z takimi domami mody jak właśnie Alexandra McQueen, Maison Margiela, Prada, Balenciaga, Gucci, Givenchy, Chanel, Versace, Fendi, Valentino, Louis Vuitton i oprócz tego jeszcze z gwiazdami, wielkimi postaciami takimi jak Nicole Kidman, Ariana Grande, Rihanna, Charlie XCX, Dua Lipa, Skepta, Tilda Swinton, Kim Kardashian, Victoria Beckham, Pamela Anderson, Harry Styles. O tym porozmawiamy. Gwendolyn, Christie, Jenny Ortega, Lily Rose, Kylie Jenner, Elton John, Kate Moss. Kogoś byś dodał jeszcze? Kogoś pominęłam? To jest tak długa lista, że aż musiałam to przeczytać. I właśnie, obchodzisz 10-lecie swojej pracy jako reżyser ruchu. Zaczynałeś od bycia? Zaczynałem od, wiesz co, miałem parę tych zawodów, ponieważ do Londynu wyprowadziłem się w 2014 roku. Ale jest taki jeden słynny zawód, który wykonywałeś, bycie panem? Sandwichman. Kanapką. Tak, pan kanapka, dokładnie, Wspomniałeś to ostatnio w jednym ze swoich postów podsumowujących 10-lecie. Tak, to było takie też zabawne, ponieważ byłem panem kanapką, czyli sandwichman. Rozwoziłem kanapki po East London i zarabiałem, pamiętam, że około, 20-30 funtów. Pamiętam, że musiałem wstać o godzinie 6 rano, żeby pojechać do magazynu, żeby zapakować wózek z kanapkami, a później rozwozić te kanapki do godziny 13-14 po East London. A w międzyczasie, dostałem propozycję, żeby pracować z FK Twigs i zrobić z nią i sesję, to była chyba sesja do Wonderland Magazine. Więc różne rzeczy się działy w tym samym czasie, ale nie wiem, co powiedzieć. To było dość oczywiście taki dla mnie wtedy ciężki, to był dość ciężki okres, bo wiadomo, ja nie wiedziałam tak naprawdę, czy mogę przetrwać w tym Londynie, czy przetrwam w tym Londynie, czy w ogóle, będę mieć pieniądze na czynsz, a w międzyczasie po prostu dostaję jakieś takie propozycje, które, zaczynają po prostu moją karierę jako movement director, nie? Więc... Ale swoją karierę za granicą zaczynałeś od bycia modelem. Prawda? Tak. To był zawód, który niestety nie pozwalał ci na to, aby się w pełni utrzymać, stąd te inne poboczne zawody, którymi się zajmowałeś. A powiedz mi, pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałeś sobie, udało mi się. Już na pewno nie będę musiał wykonywać tych innych pobocznych zawodów i już w pełni, w 100% mogłeś się zająć tylko byciem reżyserem ruchu. Wiesz co, na pewno ten moment nadszedł, kiedy zacząłem zarabiać gdzieś takie konkretne pieniądze z mojego zawodu, tak? To oczywiście miałem coś takiego w sobie, że pomyślałem sobie, udało mi się w takim przekonaniu, że nie muszę oczywiście wykonywać tych wszystkich innych zawodów, żeby się utrzymać, to na pewno,
ale wydaje mi się, że cały czas we mnie był jakiś taki lęk w postaci, żeby na pewno to się udało, typu żebym ja oczywiście z tego zrobił jakąś taką solidną karierę i mógł się z tego utrzymywać przez dłuższy okres, bo we mnie był cały czas taki lęk, jak powiedziałam, co do właśnie powrotu do tej przeszłości. No nie chciałbym znowu rozwozić kanapek po East London oczywiście, więc robiłem wszystko, żeby po prostu przekonać tych klientów do swojego pomysłu, którym jest Movement Direction i żeby po prostu przerodzić się mówi? Tak. Ten zawód, znaczy w ogóle tą poważną ideę profesję. dokładnie w jakiś taki poważny zawód, żeby ludzie na przykład pomyśleli, że akurat tak, my potrzebujemy, tak samo jak potrzebujemy mieć make-up artist albo hairstylist, tak samo potrzebujemy mieć movement director na sesji. Tak, żeby to była stała postać, która się znajduje na planie zdjęciowym. Czy to produkcji, czy wideo, czy sesji zdjęciowych. Tak, te same początki, znaczy na samym początku tak było, że nikt oczywiście nie rozumiał w ogóle, czym jest ten zawód, znaczy czym jakby ja się zajmuję, kim jest w ogóle movement director. Ty chyba nawet nie byłeś za bardzo lubiany na planach zdjęciowych. To przez Słyszałam fotografów. taką opinię, że jakby niektórzy zastanawiali się, no chyba jesteś jakąś konkurencją, po co ty tu jesteś, tak obserwujesz, może komuś zabierzesz pracę. No tak było, ale to chyba wydaje mi się, krótko i nieprawda. Nie, ale to byli fotografowie, którzy po prostu, wiesz, oni zajmowali się oczywiście reżyserowaniem, a później wchodzi, wiesz, jakiś nowy chłopak, który po prostu mówi osobom, które są przed kamerą, jak mają się zachowywać, jak mają się poruszać, ale ja nigdy nie byłem osobą, która lubiła jakby take over, nie? Że jakby ja wchodzę i na przykład wymuszam coś na ludziach albo mówię jakby co mają robić, ponieważ z szacunku do fotografa zawsze uważam, że to są jego zdjęcia, a ja jestem tak naprawdę jego prawą ręką. No ale i tak to się dość często nie sprawdzało na samym początku, bo oni mieli z tym problem, że ktoś jest lepszy od nich, że tak powiem. A tymczasem... Jeżeli chodzi oczywiście o techniki ruchowe, o tym mówię. Tak. A tymczasem w ubiegłym roku znalazłeś się na liście 500 najbardziej wpływowych postaci świata mody według platformy mediowej Business of Fashion. Tak. Czy wielu jest tam Polaków? Z tego, co mi wiadomo, byłem drugim Polakiem. Jestem drugim Polakiem, który znalazł się na tej liście. I pierwszym reżyserem ruchu. Pierwszym reżyserem ruchu, prawda? Tak, na świecie. Bo ten zawód jest cały czas dosyć mocno niszowy i jest was trójka na świecie? Dotarłam do takich informacji. Wydaje mi się, że teraz nas jest troszeczkę więcej. Rozmnożyliście się. Tak. No na samym początku, znaczy jak ja zaczynałem tak naprawdę, to pamiętam, że był Stephen Galloway. Ale on pracował dość tak naprawdę ekskluzywnie z Ines i Vinut, więc oni cały czas ze sobą pracowali i oczywiście gdzieś on był dla mnie też dużą inspiracją do tego, czym się teraz zajmuję, ale ja chciałem tak naprawdę to bardziej jakby rozszerzyć ten zawód. Jakby miałem taką ideę, że nie chcę pracować na wyłączność z jednym fotografem, tylko ja bym chciał pracować z najlepszymi fotografami, pracować z paroma domami mody. To chyba jest też ciekawsze, prawda? Tak, że jakby nie chciałam być na wyłączność dla jednej osoby, prawda? No ale to też był dość taki bardzo niszowy zawód wtedy, no bo on też jakby w sumie zajmował się tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, więc w Europie nikt o tym nie słyszał, nie wiedział i tak dalej, więc... A kiedy dowiedziałeś się, że jesteś wśród tych 500 najbardziej wpływowych osób świata mody, to co sobie pomyślałeś? Pamiętasz te okoliczności, kiedy się dowiedziałeś? Wiesz co? Bo ja lubię celebrować takie rzeczy, wiesz? Tak, i dlatego lubię zapamiętywać. Śmieszne, ponieważ oczywiście ja byłem bardzo, jestem wdzięczny, że znalazłem się na tej liście i bardzo mi było miło, ale ja mam coś takiego, że cokolwiek przytrafia się w moim życiu, to ja gdzieś to na początku wizualizuję. Więc ja rok przed znalezieniem się na tej liście wiedziałem, że będę na tej liście. Po prostu ja sobie tak wizualizowałem, że ja tam muszę być jako pierwszy reżyser na świecie. Znaczy pierwszy movement director na świecie i ja sobie oczywiście to bardzo, jakby już powiedziałem, wizualizowałem. No i po paru miesiącach się dowiedziałem, że jestem na tej liście. Więc to było oczywiście miłe zaskoczenie, ale z drugiej strony jakby wiedziałem, że to kiedyś się przytrafi mi. Zapisane w gwiazdach. Tak Powiedziałeś, naprawdę, że wierzysz w takie rzeczy jak pełnia. To jest, jak można to nazwać? To jest jakiś kierunek numerologia, nie? Siła, energia?
Wydaje mi się, że... Może jesteś czarodziejem? Nie jestem czarodziejem, ale wiem, że na pewno mam dość silną intuicję i dużo rzeczy, które przytrafiły się w moim życiu, sam przywołałem, że jakby sam moją wizualizacją, jako nastolatek mało świadomą, bo też pamiętam, jak miałem chyba około 19 lat i trafiłem na casting do John Galliano jako model w Paryżu, no to ten casting director wychodził na korytarz i oczywiście mówił stay, thank you i do mnie doszedł i powiedział thank you, więc ja wiedziałem, że muszę wyjść, że się nadaje do pokazu. Ale pamiętam, że wychodząc z pokazu pomyślałem sobie, jakby this is not the end, nie? Że jakby ja będę z nim pracować jeszcze jakby w tej przyszłości, wiesz. Więc ja zawsze miałem takie poczucie, że na niego trafię i z nim będę coś robić. Więc jakby dużo rzeczy tak naprawdę do mnie przyszło w moim życiu z racji tego, że ja po prostu na nich się skupiałem w przeszłości i sobie je wizualizowałem. Więc na pewno jestem... no nie mogę powiedzieć, nie wiem jak to powiedzieć. No, jestem osobą, która jest bardzo duchowa. Wierzę w intuicję, jestem bardzo uduchowiony i ta moja duchowość i moja intuicja i moja siła tak naprawdę też jakby podświadomości przyciągnęła większość rzeczy, które przytrafiły się w moim życiu. Dotychczas czołowy reżyser ruchu, a teraz debiutujesz jako fotograf. Tak. W edytorialu Vogue Japan i to z ogromną postacią świata mody również, ponieważ w tym edytorialu w październiku tego roku znalazła się supermodelka Natalia Wodianowa. Dokładnie. Zmieniasz trochę bieg swojej kariery? Już ci się znudziło? Wiesz co? Co to za skręt? Czy to jest jakieś dopełnienie? Może to jest jakieś dopełnienie, ale wydaje mi się, że przez to, że no jakby wykonuję ten zawód już dość długo, bo to jest 10 lat i to jest też taki super warsztat, nie? Bo w sumie ja pracowałem z tymi najlepszymi fotografami przez ostatnie 10 lat, więc jakby miałem możliwość, żeby jak najwięcej od nich się nauczyć, będąc z nimi na planie, obserwując jak ustawiałem światło, jak reżyserują, więc, ale to też jakieś, wydaje mi się też może zawodowe wypalenie to nadeszło w końcu. Już przeżyłeś zawodowe wypalenie? No w sensie, że ale zawodowe czy branża modowa cię trochę już może nudzi? Też mnie nudzi branża modowa, ale też wydaje mi się, że to jest jakaś taka forma frustracji we mnie jest, nie? Że jakby ja szukam czegoś nowego, bo ja jestem typem osoby, znaczy jak ja osiągnę jakiś cel, to ja szukam czegoś nowego, jakby szukam sobie nowych wyzwań, bo nienawidzę być w takim bezpiecznym miejscu, gdzie... Ten słynny comfort zone, tak, z którego teraz ostatnio wszyscy uciekają. Tak, jakby ja nigdy nie byłem osobą, która jakby w tym comfort zone się tam, znajduje i jest dość długo, bo ja się szybko nudzę. Mam też ADHD, które jest bardzo jakby fajne w mojej pracy. A tak kompletnie tego nie widać. No siedzi spokojny człowiek, po prostu ale tutaj nóżką już sobie, ułożony, który mówi, że słucha mamy zawsze ADHD. Nie. Ale tak, ale mam coś takiego, że no jest dużo we mnie frustracji, ale ta frustracja chyba wynika z tego, że ja po prostu nie mam tak naprawdę też jakby wpływu na to, co się dzieje z tymi zdjęciami po tym, jak na przykład wychodzę ze studia, nie? Że jakby ja reżyseruję i tworzę jakieś zdjęcie dla pewnego fotografa, dla, nie wiem, kogokolwiek, ale później tak naprawdę nie mam wpływu na to, co się dzieje z tą fotografią. Znaczy nie mam tak naprawdę jakby nic nie mam do powiedzenia. Nie mogę powiedzieć, wolę to zdjęcie, a tak powinienem to złożyć i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie mam na to wpływu, ponieważ to nie jest tak naprawdę moja fotografia na sam koniec. Więc trochę to też się narodziło z tego, że dużo stylistów albo creative directors mi mówiło, że muszę zacząć robić swoje zdjęcia, bo oni widzieli, że ja mam jakby to w sobie, że jakby lubię zajmować się reżyserowaniem, lubię kreować zdjęcia, więc oni po prostu mnie nakłaniali, żebym zaczął sam robić swoją fotografię, ale ja dość długo jakby wypierałem się, żeby tego nie robić, z racji tego, że
no jest dość bardzo dużo fotografów na świecie. A ja w tym moim zawodzie movement director byłem, wiesz, jakiś taki dość wyjątkowy, nie? Tak, no bo tak, nie było znalazłeś niszę. jakiejś konkurencji, Tak, wiesz, tak, i tak. ta nisza po prostu mnie bardzo jakoś tak ekscytowała, nie? Że ja sobie coś wybrałem, wykreowałem Tak, i tak. jeden I to było jakby, twoje tylko. to jest, tak, Fotografia dokładnie. już trochę trwa. Dokładnie, Tych dokładnie. dużych nazwisk jest faktycznie dużo. Dokładnie, ale też lęk przed tym, że jak zacznę zajmować, bo to jest, oczywiście między fotografami jest taka dość duża konkurencja i bardzo bałem się tego, że jak zacznę zajmować się fotografią, to nagle oczywiście będę konkurencją dla moich kolegów, tak? I to spowoduje, że już nie będę zatrudniany jako movement director, no bo jakby nie będą zatrudniać kolejnego jakby gościa, który zajmuje się fotografią, bo wiesz, no jest Problem to... goni problem. Dokładnie, no więc tam było dużo takich rzeczy, które mnie gdzieś blokowały i troszeczkę się obawiałem właśnie wejść w tą fotografię przez ostatnie 3 lata, ale na boku sobie gdzieś tam kombinowałem, poszedłem do szkoły we Francji, więc jakby też siebie sprawdzałem, jak bardzo chcę się tym zajmować, jak bardzo mam to w sobie, żeby po prostu zmienić, no jakby cokolwiek mam w sobie, żeby tak naprawdę zrobić ten kolejny step, nie? Żeby ten krok, który po prostu spowoduje, że tak powiem światu, że zmieniam jakby swój kierunek, swój zawód, nie? No bo jednak jakby ja jestem, wiesz, taki, że, znaczy jestem taką osobą, że jak zabieram się za coś, to musi być dla mnie na 100%. Nie ma czegoś takiego, że ja po prostu wchodzę w coś, nie wiem, zajmuję się tym przez 2 tygodnie i mówię, o, nagle teraz jestem, wiesz, fotografem, bo to nie o to chodzi. No jakby interesuję się dość długo fotografią, też mogę powiedzieć, że się nią zajmuję już, ale też, no jakby jak już podjąłem tą decyzję, że wchodzę w tą fotografię, to no jakby musiałam pójść do szkoły, nie? Bo mimo tego, że się na planie przez ostatnie 10 lat, to bardzo mi zależało na tym, żeby bo to nie chodzi o jakby podejście takie kreatywne, tylko o techniczne, Tak, że ja tak. chciałbym być też szanowany przez moich asystentów, bo oczywiście mam tą wiedzę techniczną, nie? Że wchodzę na plan i tak naprawdę mogę, wiesz, powiedzieć, o, chcę takie światło, o, chcę to, albo to, albo to, albo to i wiesz, oni wiedzą, o czym ja mówię. I też jak oni się ze mną komunikują, to ja też wiem, o czym oni do mnie mówią. Więc no, poszedłem do szkoły w Paryżu. To była taka szkoła, tam trwało to parę tygodni, więc się szkoliłem dość intensywnie. No i ostatnio udało mi się zrobić swoją pierwszą sesję dla Vogue'a japońskiego z Natalią Wodianową, no ale też z Padma Graf, więc to jest coś takie, no Z dla którą już mnie... wcześniej współpracowałeś. Tak, współpracowałem z nią przez ostatnie już 8 lat i pamiętam, że siedziałem z nią w Mediolanie i też z Guido i piliśmy sobie kawkę i ona się mnie zapytała, jakie mam plany na ten rok. I ja powiedziałem, już trochę mi się jakby nudzi zajmowanie tą reżyserią ruchu, że już troszeczkę się wypalam i chciałbym zacząć coś nowego. I ona oczywiście się zapytała, co to jest. Więc wyciągnąłem, akurat miałem telefon przy sobie i tam miałem swoje takie fotografie, portrety w sumie, które robię moim znajomym i pokazała mi te zdjęcia i ona powiedziała, że uważa, że mam bardzo duży potencjał i sama w sumie zaproponowała, bo powiedziała mi, że słuchaj, jak zaczniesz robić edytoriale, to chcę robić twój make-up. Więc to dla mnie był taki szok, no bo ona pracuje w sumie no, cały czas prawie na wyłączność ze Stevenem Meiselem, jeżeli chodzi o fotografię, bo oczywiście przy pokazach pracuję różnych, ale jeżeli chodzi o edytoriale, to praktycznie ze Stevenem Meiselem. No i tak, zrobiłem swój pierwszy edytorial właśnie z Padma Graf, więc to jest duże dość wyróżnienie dla mnie, że tak świetny artysta we mnie uwierzył i połączył ze mną jakieś siły, nie? Ogromne gratulacje. Dziękuję to bardzo. jest debiut przez duże D. Także... Dziękuję bardzo. No ale też Eugene robił włosy. No oczywiście to też jest kolejna ikona brytyjska, bo on z Guido to jest top 2, wiesz, na świecie, nie? Oni są najlepsi, jeżeli chodzi o włosy. Więc Eugene, Padma Graf, no i Alexis Roche, który wcześniej pracował przy Margieli. Zapytałem się oczywiście, czy chciałby pracować jako stylista przy tej sesji. On też się zgodził, więc miałem taki no dość mocny team. Mocny tak, gang. Dokładnie. No i Natalia Wodianowa, no to też było niesamowite, bo... To jest osobowość już, nie tylko modelka. Tak. I wysłałem, akurat miałem taki kontakt
do jej business partner, więc napisałem do niego maila i powiedziałem, że tworzę nową sesję, znaczy swoją pierwszą sesję do Vogue'a i oczywiście wysłałem mu swój plik z pomysłami i dostałem od razu maila w sumie po 5 minutach, że she's in, nie? Jakby ona to robi. Więc miałem tak, wow. A jest to już postać, która tak naprawdę nic nie musi. Tak. Bo jest osobowością, prawda? Tak, Więc tak, ale zapewne robi tylko rzeczy, które faktycznie jej się podobają. tak, bo też przypominam sobie teraz, że zadzwoniłem do Rosie Vogel, to jest casting director, która pracowała też ze mną właśnie przy tej sesji i powiedziałem, słuchaj, że chciałbym bardzo mieć właśnie Natalię. I ona mówi do mnie, zapomnij, że ona w ogóle jakby robi jednego joba raz na rok teraz, znaczy jedną pracę na rok, tak. I już nie zajmuje się tak bardzo modelingiem jak kiedyś, ale zgodziła się, więc... Kolejne gratulacje. Tak, dziękuję bardzo. Ale pamiętam też taki był moment, że nie do końca w sumie wiedziałem, czy ona wie, że to jest moja pierwsza sesja. Tak nie do końca też w tym mailu chyba, teraz sobie tak przypominam, jakby im powiedziałem, że to jest moja pierwsza sesja, bo bałem się, że to nie podkreślałeś tego jakoś nie podkreślałem mocno. tego, tylko po prostu powiedziałem, że tworzę tą sesję dla Vogue'a. I pamiętam, że jak zacząłem robić jej pierwsze zdjęcie, to ona tak się na mnie spojrzała i powiedziała, to co, teraz będziesz zajmować się fotografią? Jakby to jest twoja pierwsza sesja. Ja miałem takie, o Jezu, ona jednak wie, że to są moje pierwsze zdjęcia, takie jakby oficjalne. I do niej powiedziałem, że jeszcze mam do niej większy taki szacunek z racji tego, że oczywiście zgodziła się zaryzykować, nie? Wziąć w tym udział, nie widząc żadnych moich fotografii tak naprawdę. W świecie mody myślę, że ona była taką osobą dla mnie, która robiła na mnie największe wrażenie. Jej historia tego, jak ona została modelką, cała jej ścieżka kariery jest absolutnie niesamowita. Myślę, że nadaje się na film, ale to jest osobny temat, na osobny pewnie podcast, a dzisiaj to ty jesteś tutaj w centrum naszej uwagi, ale odsyłam, jeżeli ktoś chciałby, to zdecydowanie jest to bardzo, bardzo ciekawy wątek. Czy ty kiedykolwiek rozpatrywałeś swoją karierę w Polsce? Czy zawsze wiedziałeś, że musisz się wyprowadzić? Ja zawsze wiedziałam, że muszę się wyprowadzić, bo pamiętam, że Kiedy nawet jak byłem dzieckiem. Pamiętam, jak byłem dzieckiem i nie było takiego samego dostępu jakby nie było Instagrama, nie było... Pamiętam, że może był MySpace, ale to dopiero ja chyba miałem 15 lat. My jesteśmy ten sam rocznik, 8-9, więc jakby followowaliśmy chyba to. Dokładnie. Fashion TV było, MySpace, dopiero Google stawiał się. Ale ja pamiętam, że w centrum był taki duży Empik tutaj w Warszawie i ja sobie zawsze do niego wchodziłem tam raz na miesiącu i przeglądam te wszystkie Vogue'i, ten paryski Vogue i włoski Vogue. Ja tak One samo. pamiętam, że wtedy były po 60 zł. No tam te czasy to były bardzo duże pieniądze. Tak. Wiesz, 60 zł za magazyn, magazyn, za gazetę, jak wiesz, wszystko kosztowało, wiesz, złoty 20, 2-3 złote. Więc to były dość duże pieniądze i czasem nawet nie było mnie stać na to, żeby kupić tego Vogue'a włoskiego. Ale ja zawsze wchodziłem do tego Empiku, przeglądałem sobie te wszystkie magazyny i tak marzyłem, że ja chcę po prostu pracować za granicą i ja chcę pracować z tymi ludźmi i też oglądając ten Fashion TV, tak sobie zawsze marzyłem, że to jest coś oczywiście. Ja bym chciał tak oczywiście, żeby tak moje życie wyglądało, nie? Na planie zdjęciowym, podróżując, poznając nowych ludzi, ale niestety musiałem się wyprowadzić z Polski, bo Polska nie dawała mi żadnych jakichś warunków do tego, żeby po prostu zajmować się tą modą na takim poziomie, na jakim się teraz zajmuję. Zacząłeś od Londynu? Tak, zacząłem od Londynu. Tam pracowałeś jako model? Tak, jako model. I dodatkowe prace. Potem był Nowy Jork? Przed Paryżem? Wiesz co, ale do Nowego Jorku to ja tak mieszało? wpadam raz na jakiś czas, jakby co parę miesięcy, tak na 2-3 tygodnie. Ale czyli z doskoku Nowy Jork. Tak, dokładnie. A teraz Paryż. Dlaczego właściwie Paryż? Bo się tam wszyscy przynieśli, cała moda się tam przyniosła. Tam jest epicentrum świata modowego teraz? Bo ja w sumie podczas pandemii byłem w dalszym ciągu w Londynie i już podczas chyba tego drugiego lockdown wszyscy się przynosili do Paryża, bo tam szybciej ta moda wróciła do życia, dokładnie. Do tych warunków, które były tak naprawdę przed pandemią, prawda? I tam w ogóle pamiętam, że jakoś wjechałem do tego Paryża zaraz tak po tym drugim lockdownie w Londynie i tak sobie przyjechałem na jakiegoś joba i zobaczyłem w ogóle, co się dzieje, to sobie pomyślałem w ogóle jakby wszyscy wrócili do takiego normalnego funkcjonowania, normalnego życia. Tam jakby nie było czuć, że był jakiś COVID. I pomyślałem sobie,
to jest ten zastrzyk, którego ja szukam, nie? Tej energii, że ja muszę się, jakby muszę wrócić do Londynu, spakować swoją walizkę i pojechać do Paryża. Ale też oczywiście już jakby pracowałem z John Galliano od 2018 roku, więc no, moja współpraca oczywiście po tym lockdownie też jakby była dość taka bardziej intensywna z nim, więc on jakby to też było jakby dla niego na rękę, że się przenoszę do Paryża, że będę na miejscu, no bo wiadomo, były takie troszeczkę gdzieś dziwne warunki, bo nigdy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kiedy będzie nowy lockdown, kiedy znowu wejdą jakieś, wiesz, restrykcje, że trzeba mieć taki papier, albo trzeba robić jakąś kwarantannę. Więc lepiej być na miejscu. Po prostu, no jakby wszyscy klienci zaczęli się jakby o mnie pytać i gdzie ja jestem i jakby też był taki w sumie rygor, nie? Typu, że jak Pata nie ma w Paryżu, to my go nie bukujemy. Tak było, naprawdę. Pamiętam, że kiedyś byłem w Londynie i moja agentka do mnie zadzwoniła, że Dior chciałby, żebym jutro był w Paryżu i zrobił dla nich kampanię. I ja powiedziałem, dobra, nie mam problemu, dzisiaj skoczę do pociągu i przyjadę do Paryża. A oni stwierdzili, że to jest too risky, nie? Że jakby za ryzykowne. Jakby taki mindset dziwny był po tym COVID-zie, że jakby ludzie trochę się bali, że nie wiem, ja zostanę może gdzieś zblokowany na stacji, że nie będę miał możliwości, żeby, wiesz, wrócić do tego Paryża. Więc jakby był taki warunek przez różne produkcje właśnie w Paryżu, że jak nie ma ciebie na miejscu, to oni ciebie nie bukują. Więc byłem dość zmuszony do tego, żeby... pod ścianą. Tak, byłem zmuszony, żeby po prostu się przenieść do Paryża. A dla ciebie ten wybór na koniec podoba ci się? Czy Paryż nie był nigdy miejscem... Wiesz czy co? odnajdujesz się w Paryżu? Tak, odnajduję się, ale wydaje mi się, że Paryż też zrobił się bardzo europejski. Że wcześniej w tym Paryżu było tak, że jak nie mówiłeś po francusku, to jakby zapomnij. Słynny mit. A teraz jest dużo, wiesz, tam Brytyjczyków, Amerykanów, więc jakby nagle wszyscy, wiesz, nauczyli się tylko angielskiego. I ja nie mówię po francusku i też to jest jakby moja decyzja, dlaczego nie mówię po francusku i nie chcę mówić po francusku. Dlaczego? Jest jakaś filozofia stojąca za tym? Wiesz co, jakby ja jakoś tak, wydaje mi się, że nie do końca łączę się z tą taką francuską kulturą, że to nie do końca gdzieś jest moje. Nie twój vibe. I pamiętam, że jak miałem 17 lat i wyjechałem do Londynu, to ja miałem jakieś takie dziwne poczucie, że jakby to jest moje miejsce na ziemi, że ja w ogóle jakoś tak złapałem z nimi jakiś taki super kontakt od razu z tymi Brytyjczykami, ale to też było przez poczucie humoru, że to było takie abstrakcyjne poczucie humoru i takie też dość bardzo moje. I ta kultura bardzo do mnie przemawiała i ja miałem jakoś takie coś w sobie, że ja bardzo chciałem być częścią tej Anglii, nie? Że jakoś tak bardzo chciałem tam zamieszkać i nauczyć się angielskiego i pracować i żyć. Że tam bardziej się czułem, jakbym był u siebie, niż jak byłem na przykład w Łodzi czy Warszawie. A w tym Paryżu tak troszeczkę jestem zmuszony, żeby tam być przez tą pracę, ale teraz już po tych 3 latach czuję się już dużo lepiej. Mimo tego, że nie mówię po francusku, to daję sobie świetnie radę. Żyję, mam Jeszcze cię fajne nie mieszkanko. zabili. Nie. Nie zaczynałeś w Paryżu od zera i to chyba dobrze, bo zaczynanie w Paryżu od zera jest dosyć trudne. To jest trudne miasto, prawda? No tak. I jeszcze świat mody jest dosyć brutalny. Francuskiego to tam, dokładnie, wiesz, i bez znajomości w ogóle. Tak. Chyba. Czy czujesz, że bez tego byś sobie mógł nie poradzić? Bez tych znajomości, bez tego startu, który już miałeś oczywiście, że wcześniej, tak. bo to jest dosyć okrutne miasto i świat. Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle świat mody jest okrutny, więc trzeba mieć jakby grubą skórę, żeby w tym świecie się przebić, ale też... Ty ją masz? Na pewno mam, ale to też wychodzi z tego, że jestem z Łodzi i wychowałem się na podwórku, więc jestem, jakby nie do końca biorę to wszystko, co się dzieje wokół mnie na serio. I nie dopuszczasz do siebie przez swoją wrażliwość. Uważam, że jakby wiesz, ja oczywiście to jest ja kocham być w tej modzie i kocham w niej pracować, bo to jest jakaś taka forma ekspresji mojej, nie? Że jakby ja po prostu coś kreuję i też jakby tworzę coś na innych i to jest coś dla mnie jakiś taki, coś takiego mojego, prawda? I lubię to bardzo robić i wykonywać, ale te wszystkie afery, te wszystkie rzeczy, które dzieją się wokół mnie, nie do końca ja po prostu biorę jakby do siebie i nie przyjmuję ich, wiesz, jakby z jakąś taką poważnością, że uważam, że nie można tego robić, bo tak naprawdę jest, jakby zajmujemy się tylko i wyłącznie modą, nie? Jakby to są, wiesz, ciuchy, nie jest to tak zwana operacja na otwartym sercu, prawda? Dokładnie. Ale myślę, że w świecie mody często jest dorabiana wokół tego taka ideologia bo wiesz, bardzo chodzi wielkiej o duże powagi. pieniądze, nie?
Tak. Jakby w świecie mody zarabia się dość bardzo dużo w sumie, no. Więc jest na pewno dość czasem poważnie z racji tego, ale jak powiedziałem, no ten świat jest dość okrutny czasem, no i trzeba... najważniejsze jakby, wiesz, sukces to można osiągnąć szybko w tej modzie, jak się chce, ale żeby pozostać na tym takim levelu top, to jest największe wyzwanie, nie? Żeby jak najdłużej się na nim utrzymać. Tak jak na przykład John Galliano, który pomimo różnych zakrętów, no cały czas czuje tą samą pasję, prawda, do zawodu. On cały czas tym żyje, nie stracił tego na przestrzeni lat. Tak, no. Nie stracił w ogóle. Tak, i to jest, wiesz co, po takiej współpracy z John Galliano, wydaje mi się, że dość, w ogóle dla mnie było jakoś tak trudno odnaleźć się w pracy z innymi projektantami, ponieważ ja pracując z nim przez 8 lat i widząc jego jakby poziom pracy, cokolwiek bym później robił z innymi projektantami, wydawało mi się to takie jakby, no nie wiem jakie to jest, jakby jakie słowo jest najlepsze, żeby to opisać, ale Mniej spektakularne? też, Mniej z ale serca? po prostu zauważyłem, że jego ta estetyka jest taka bardzo 90sowa, nie? Że on po prostu jest bardzo we wszystko zaangażowany. I to jest szokujące nawet, tak pozytywnie, że na przykład, nie wiem, ja często miałem z nim jakieś takie momenty, gdzie chodziliśmy, oglądaliśmy sobie lokalizacje, gdzie robiliśmy pokaz oczywiście i wiesz, on ma już też swoje lata, bo chyba tam ma, nie wiem, 30, proszę co mówię, 63, 64 lata. Dla ciebie ludzie 30 lat to są starzy nie, ludzie? chciałam powiedzieć 63, 64 lata, ale wiesz, wchodził na przykład wchodził na lokalizację i on musiał mieć ostatnie słowo, jeżeli chodzi tak naprawdę, nie wiem, on musiał mieć jakby do powiedzenia tak naprawdę, jaki jest kolor ścian, że jakby, co chcę powiedzieć, że on chce być we wszystko zaangażowany. Taki duży poziom szczegółowości, tak, prawda? I cały czas jest zaangażowany w to, nie zrzuca tego na inne osoby, dokładnie. Tylko on musi w tym mógłby powiedzieć, wiesz, jestem John Galliano, mam swój team, niech oni się tym zajmą. Nie, on po prostu, wiesz, jego interesuje, dlaczego to światło jest niebieskie, a dlaczego ten telewizor jest taki, a dlaczego ten stół jest szary. Jakby wszystko, jakby on jest tak, wiesz, jakby zaangażowany w ten cały proces i później pracując, wiesz, z innymi projektantami i patrząc, jak oni, wiesz, jakby kreują te swoje kolekcje, że na przykład, nie wiem, są przymiarki, a oni w międzyczasie siedzą na Instagramie, nie, i oglądają sobie inne pokazy albo jakieś tam reels i tak dalej, nie, a na przykład jak siedziałem z Johnem, to nie było w ogóle możliwości, żebyśmy wyciągnęli telefon w studiu i oglądali sobie, wiesz, memy. No nie ma czegoś takiego, bo jakby no nie ma już, wiesz. Wszyscy muszą mieć 100% fokus na Dokładnie, pracę. no i wiesz, jakby ja tam wchodzę na przykład z nim do studia i my siedzimy od godziny 9 rano do 2, 3 w nocy czasem i tak jest przez 10 dni codziennie. Więc no ten poziom jest taki dość ekstremalny, ale w ogóle tego się nie czuję, nie? Bo jakby jest taka fascynacja i taka energia w tym studiu, że ten czas płynie. To jest niesamowite. John Galliano odkrył cię w 2018 roku. Na czym to konkretnie polegało? Ktoś z jego teamu się zgłosił do ciebie? To było dla ciebie już na tamtym etapie wyróżnienie, wydarzenie w twoim życiu? Czy już osiągnąłeś na tyle dużo sukcesów, że to była po prostu jakby kolejna praca? Zderzenie się z nim. Nie, no to był dość dla mnie oczywiście duży sukces, ale ja już wtedy pracowałem jako reżyser ruchu chyba przez prawie 3 lata. I miałem gdzieś już swoje portfolio i pamiętam, że odezwałem się do jego męża, który właśnie pracował jako creative director w Margieli i napisałem do niego na Instagramie, słuchaj, jakby bardzo mi się podoba to, co robisz z Johnem, bardzo bym chciał was poznać, jak będę w Paryżu, to super, jakbyśmy spotkali się na kawę. Od razu odpisał, mówi, a gdzie jesteś? Czy jesteś w Londynie, czy jesteś w Paryżu? Ja powiedziałem, że mieszkam w Londynie. A on powiedział, czy będę na Men's Fashion Week w czerwcu? Ja powiedziałem, że tak, będę. On powiedział, dobra, to się odezwij. No i napisałem do niego, on powiedział, dobra, to co robisz jutro? Spotkajmy się na kawę. Spotkałem się rano, przyniosłem oczywiście swoje portfolio, pokazałem mu. No i dostałem taką odpowiedź typu, wiesz, no nie mogę ci niczego obiecać, ponieważ no John jest dość specyficzny, jeżeli chodzi o jakby swoją grupę ludzi, z którą współpracuję. No, ale oczywiście ja pokażę mu twoje portfolio, zaprezentuję i będziemy na łączach. Ja powiedziałem, okej, spoko. I pamiętam, że tego dnia wracałem z Paryża do Londynu i w sumie wszedłem już w Londynie do swojej sypialni
I do mnie dzwoni moja agentka, mówi, gdzie ty jesteś? Czy dalej jesteś w Londynie, czy jesteś w Paryżu? Ja powiedziałem, jestem w Londynie. A on mówi, właśnie, że John Galliano chce, żebyśmy się poznali, nie? Żebyście się poznali. Więc musiałam następnego dnia wrócić do Paryża i spotkać się z Johnem na herbatę w studiu. Już bezpośrednio z nim. Tak. Od razu zaiskrzyło między wami? Nie. Znaczy zaiskrzyło. Znaczy na pewno on widział we mnie jakiś potencjał, ale... Co było na nie? Znaczy tam nie było nic na nie, no ale wiadomo, to dlaczego nie zaiskrzyło? Ja jestem młodym chłopakiem, który wchodzi w taki team, gdzie, w team ludzi, który pracuje z nimi już przez 30-40 lat, tak? A ja jestem nową osobowością, kimś totalnie świeżym, więc no wiadomo, że jakby on musi, mnie testować i zobaczyć, czy jestem godnym człowiekiem, żeby wejść, w tą grupę ludzi. Ale to nie była, rozumiem, miłość od pierwszego wejrzenia i nie znaczy, czułeś, z mojej że... strony nie czułeś, że nie, na pewno. uda. Tak, no ale no jakby on mnie testował i też nie mógł, od razu mi powiedzieć, teraz zaczynamy jakby współpracę i będziemy zawsze ze sobą, pracować przez kolejne tam parę lat. Tak. Ale pamiętam, że ja się bardzo starałem przy tej pierwszej pracy z nim i musiałem mu udowodnić, że jestem jakby odpowiednim człowiekiem, żeby wejść w tą grupę ludzi i z nim po prostu teraz przy każdym pokazie czy kampanii pracować. Więc jakby on oczywiście mnie pochwalił i powiedział, że wow, jakby well done, jakby amazing job, no ale to też wszystko takie było, oficjalne, że to nie było jakieś takie, jeszcze przyjacielskie. No nie mieliśmy takich bliskich też relacji, no bo dopiero w sumie co się poznaliśmy, tak? Spośród wszystkich osób, które poznałeś w tym świecie wielkiej mody, John Galliano to jest taka postać dla ciebie numer 1, która wywarła największy wpływ na ciebie? No na pewno. Ponieważ to też jest osoba, czy artysta, który bardzo wielu rzeczy mnie nauczył. I to jest taka osobowość, przy której uczysz się naprawdę bardzo dużo, nawet przybywając z nią. To nie jest takiego, że on tam, siedzi jakby ze mną i pokazuje mi, co ja mam robić, tylko jakby obserwując jego pracę, strasznie dużo z tego jakby wyciągasz, nie? No bo jakby był John dla mnie i McQueen. No McQueena oczywiście już nie ma, no ale John jest jakby ikoną w świecie mody. Dla mnie to jest numer 1 i zawsze był dla mnie numerem 1, więc on jakby też znalazł we mnie jakąś taką wrażliwość i też ją tak szlifował przez te lata, nie? Że jakby oczywiście my jakoś, nie wiem, mamy jakieś takie w ogóle mentalne połączenie, że ja zawsze na przykład wiedziałem, czego on ode mnie oczekuje, czego on chce, nie? Że jakby on czasem pokazał mi coś palcem, ja robiłem to i on od razu mówił, że jest okej. Więc wydaje mi się, że jakoś tak się mentalnie świetnie zgraliśmy ze sobą. Tak sobie wyobrażam, że jeżeli spędzasz tak dużo czasu w pracy, która jest tak bardzo wymagająca, ale też masz takie połączenie umysłowe, to o którym mówiłeś właśnie przed chwilą, estetyczne też i tak świetnie się z kimś dogadujesz i siedzisz z tymi osobami, czy nawiązujesz z nimi też relacje przyjacielskie? Możesz tak powiedzieć? Tak. Czy zupełnie oddzielasz świat zawodowy i przyjaźnie tylko po godzinach? Czy to można powiedzieć, że to jest taka trochę jakby twoja druga rodzina, właśnie przyjaciele? Wiesz co? Czy nie mieszasz tego? Akurat ja mam takie szczęście, że znalazłem naprawdę fajne osoby w tym całym świecie mody. I mam parę takich bardzo dobrych znajomych, których poznałem przez pracę. Ale na przykład z Johnem mam w dalszym ciągu kontakt, nie? Mimo tego, że jakby nie pracowaliśmy z sobą przez ostatnie 1,5 roku. Teraz wracam do Paryża i się w tym tygodniu z nim widzę na kolację, nie? I to też jest takie śmieszne, bo wszyscy wiedzą w sumie, że ja z nim jestem dość tak blisko i z jego mężem tak naprawdę jestem jeszcze bardziej bliżej, bo my często piszemy, on teraz pracował ze mną przy tej sesji do Vogue'a, więc wszyscy się, mnie cały czas pytają, gdzie jest John, kiedy John wraca i tak dalej. I to jest takie trochę dość frustrujące, nie? Bo wszyscy myślą, że ja coś wiem. Tak, że a ja niczego nie wiem. Tak. Ale chyba też byś nie chciał, prawda? Bo jeżeli masz takie relacje, to byłoby męczące bardzo, nie? Właśnie, nawet jakbyś wiedział, to chyba byś nie powiedział też. Nie jesteś jakimś źródłem informacji do wyciągania. Dokładnie, nie. Ale mam bardzo fajnych znajomych, ale też wydaje mi się, że też takich mam znajomych, którzy mają też takie luźne podejście do tego świata mody, jak ja, nie? Że jakby oni do końca biorą tego wszystkiego tak bardzo na serio i to nas łączy, że jakby potrafimy się spotkać i w ogóle o tej modzie ze sobą nie rozmawiać. To jest bardzo też dla mnie ważne, nie? Że jakby ja potrzebuję mieć też ludzi, którzy gdzieś tam będą mi jakby
robić taki grounding mi, Tak, że, tak. wiesz, że ja czuję się taki zbalansowany. Tak, Bo wiesz, stąpał jakby... twardo po ziemi. Tak, no jakby ten lifestyle jest taki dość czasem, bym powiedział, ekstremalny, no bo wiesz, jesteś czasem na planie do 6 rano, później musisz iść na kolejny plan o 8 rano, wiesz, czasem nie śpisz, albo musisz, wiesz, lecieć do Los Angeles, na jetlagu robisz jakieś, wiesz, różne rzeczy w studiu i tak dalej, więc to nie jest normalny zawód, więc bardzo potrzebuję mieć wokół siebie ludzi, którzy jakby bardzo to rozumieją, czym się zajmuję, poprzez też jakby swoje doświadczenia, nie? Że oni się też tym zajmują w jakiejś tam może nawet innej formie, typu, nie wiem, moja przyjaciółka jest producentką, druga przyjaciółka jest takim creative director, kolejny przyjaciel jest też producentem, więc jakby oni mają bardzo podobny ten tryb życia i gdzieś to nas tak właśnie wszystko łączy, nie? Że potrafimy ze sobą porozmawiać, ale też zrozumieć się nawzajem. Czy twój zawód posiada jakąkolwiek regularność? Nie. Żadnej. Ale chyba to jest taki, przepraszam za sformułowanie, taki bulimiczny chyba wyrzut, prawda? Że jesteś w tej pracy, jesteś, to są nieregularne godziny pracy, jesteś w nocy, jesteś na jetlagu, a potem na przykład możesz sobie pozwolić na, nie wiem, miesięczne wakacje. Tak, ale wygląda? ja w ogóle bardzo to lubię i na przykład moi niektórzy znajomi się bardzo frustrują z tego powodu, że ja jestem za bardzo taki dynamiczny, nie? W tych moich decyzjach, w tym podejmowaniu decyzji, że ja na przykład, nie wiem, nie potrafię zaplanować sobie swoich wakacji, nie? Bo to mnie mega stresuje. Że ja na przykład, nie wiem, budzę się dzisiaj i jutro sobie myślę, jutro chcę na przykład, znaczy budzę się dzisiaj i jutro sobie planuję wakacje na przykład, nie? Że na przykład mówię, jutro chcę znaleźć się na Ibizie, nie? I to jest coś, co budzi we mnie tą adrenalinę, ale nie wiem, czy to wychodzi właśnie z jakiegoś takiego zboczenia zawodowego, czy może przez to moja ADHD, ale ja potrzebuję takiej dawki adrenaliny, nie? Masz w Paryżu swoje zakamarki? Mam. I czy w ogóle lubisz to miejsce finalnie, czy traktujesz tylko jako kolejny przystanek jakiś w karierze? I jak tylko pojawi się możliwość, żeby na przykład wyjechać, to w sumie byś to chętnie zrobił. Lubisz Paryż? Lubię Paryż. Teraz takie w ogóle, wiesz, zadałam 3 pytania w jednym. Nie, Lubisz Paryż, dobrze. Lubię Paryż, jakby nauczyłem się lubić Paryż, a może tak. Nauczyłeś się. Tak, musiałem się, też jakby byłem tego zmuszony, nie? Żeby się nauczyć tego Paryża i jak żyć w tym Paryżu tak okej. Ale chętnie wróciłbyś do Londynu na przykład, gdyby była taka możliwość? Czy już tak wróciłbym jakby te wszystkie zasady, jeżeli chodzi o ten Brexit, by się pozmieniały, no bo też jakby przez to, że ten Brexit się wydarzył, to większość tak naprawdę takich kreatywnych ludzi wyjechała, nie? Więc w tym Londynie, bo kocham oczywiście wracać do Londynu, ale cały czas się czuję, że jakby brakuje mi tej kreatywności tych ludzi, nie? Który... Trochę wypadł z obiegu, nie? Londyn. Tak. Przez te tam wydarzenia. się mało cokolwiek dzieje, więc dla mnie Londyn był miejscem, w którym bardzo dużo się działo i taki Londyn poznałem i taki Londyn kocham, więc chciałbym bardzo, żeby ci wszyscy ludzie po prostu przynieśli się na nowo do Londynu z powrotem i ja bym oczywiście z miłą chęcią to zrobił. Dobra, to te twoje zakamarki w Paryżu. Gdzie spędzasz czas? Na siłowni. No właśnie zauważyłam po twoim Instagramie. Na siłowni To jest twoje ulubione miejsce w Paryżu? Wiesz co? Pan Bogusławski. Tipy do Paryżu. Ale wiesz, Tipy co w Paryżu, chodzi, siłownia. Paryż jest bardzo mały, oczywiście, ale jest coś takiego, że przez to, że jest mały, gdziekolwiek nie pójdziesz, to wpadasz cały czas na tych samych ludzi. Wiesz, czyli Johna Galliano na siłowni? Nie, akurat nie. Właśnie na siłowni nie spotykam, swojej siłowni nikogo nie spotykam jakby ze świata modowego, więc to jest taki... jakiś balans. Tak, to jest taki mój zakamarek, do którego ja chodzę i to jest taka moja forma terapii. Ale nie wiem, na przykład nie mam samochodu w Paryżu, ale to też z racji tego, że kocham jeździć na rowerze po Paryżu. Uważam, że to jest w ogóle super, nie? Że Paryż jest taki mały i po prostu wchodzisz na ten rower i dojeżdżasz w sumie wszędzie tam 15 minut. Więc jak mam wolny dzień, to wchodzę sobie na swój rower i po prostu jeżdżę sobie po tym Paryżu. Tak sobie jeżdżę i robię taki daydreaming. Czyli w sumie bardzo zdrowo spędzasz czas. Tak. Siłownia, rower, rozumiem, zero imprez. Zero imprez. Oczywiście klubowy świat paryski to nie jest twój świat? Nie chodzę na imprezy. Bohema artystyczna. Nie chodzę na imprezy, ponieważ nie piję alkoholu, też nie palę, ale też jak na przykład są imprezy modowe, to zazwyczaj jest jakby imprezy modowe dzieją się wtedy, kiedy jest Fashion Week, tak? A ja podczas Fashion Weeków to też pracuję. Więc jak na przykład mam pracę,
kolejnego dnia, to nie mam mowy, żebym poszedł na jakąś imprezę. Chyba że pójdę, na przykład jak ta impreza zaczyna się o 20, to pójdę tak na 1,5 godziny, ale tak zawsze się trzymam tego, żeby być w łóżku około 23, bo muszę być wyspanym, bo jak ja nie śpię, to ja bardzo źle funkcjonuję. No chyba, że akurat pracujesz na jetlagu, o którym mówiłeś. Ale rozumiem, że Się potrafisz się rzadko poświęcić pracy. A Tak. powiedz mi, bo przyjeżdżając do Paryża już z niemałą pozycją, dużą pozycją, masz szansę w ogóle posmakować tego miasta? Bo wyobrażam sobie, że poruszasz się w takiej dosyć dużej bańce. Mhm. To jest bańka modowa. Bańka też wyższych sfer, nie ukrywajmy. I czy tak naprawdę ten Paryż taki, wiesz, no nie wytrzesz już ulicy. Nie, chyba, że wiesz, o co chodzi. Od tej takiej najniższej jakby sfery nie poznasz go. Czy wręcz przeciwnie? Czy to ci nie przeszkadza? Ale mi się nawet podoba, że ten Paryż jest taki trochę brudny, że nie jest taki idealny, że jest też taki dość ekstremalny, nie? Że jednak masz bogaczy, a też masz ludzi z niższych sfer, że to wszystko jest takie gdzieś romantyczne, ale też prawdziwe, nie? Że wydaje mi się, jakby był Paryż taki mega idealny, piękny i po tym Paryżu by się poruszali sami, wiesz, bogacze, wiesz, w świetnych ciuchach markowych, to był dość nudny. To jest miasto dużych skrajności, prawda? Tak, no i ta skrajność jest, wydaje mi się, dość ciekawa, nie? Że jednak jest bardzo inspirująca w sumie, bo możesz na przykład, nie wiem, wyjść na ulicę i zobaczyć dość takie teatralne osobowości. Więc w moim zawodzie akurat to się przydaje. Ty bardziej, że lubisz straszyć podobno osoby, które oglądają na przykład pokazy, w których ty... Ja lubię straszyć? Przeczytałam takie zdanie, że ty lubisz, jeżeli ludzie oglądając twoje prace czują niepokój. Znaczy ja lubię, są poruszeni. Jak cokolwiek coś tam przeżywają albo czują, no na pewno poruszeni, no bo to jednak jest pokaz, nie? To jest jakbyś poszła do teatru i oglądała jakąś sztukę i po prostu nie czuła nic. No dla mnie uważam, że pokaz to jest pokaz i lubię, jak są jakieś emocje i dla mnie bardzo ważne jest użycie świetnej muzyki, w ogóle całej tej otoczki, tej aranżacji, nie? Jakby muszą być dla mnie emocje. Uważam, że jak nie ma emocji, to nie mam w sobie żadnego zainteresowania, żeby zajmować się współpracą z daną marką. Jakby ja pracując przy pokazie muszę dać część siebie. I to są jakieś ekstremalne emocje, nie żartuję, ale dla mnie bardzo jest ważne, żeby ludzie wynieśli cokolwiek z tego pokazu, nie? Żeby coś przeżyli. To jest dla mnie numer 1. A za co najbardziej lubisz świat mody? Za to, że jest nieprzewidywalny. To najbardziej, no bo to jednak gdzieś mi bardzo też odpowiada, jeżeli chodzi o mój charakter. Za co jeszcze? No na pewno za to, że no nigdy, no jak powiedziałem, jest nieprzewidywalny i poznajesz bardzo ciekawych ludzi i tak naprawdę też jest taki zaskakujący, że nigdy tak naprawdę nie wiesz, co będziesz robiła za tydzień i kogo poznasz i to jest super, bo ja się nie potrafiłbym odnaleźć takiej normalnej pracy, gdzie idę, wiesz, do biura i siedzę w tym samym pomieszczeniu od poniedziałku do piątku, bo to by mnie totalnie zabiło. Więc za to kocham, za tą taką taką adrenalinę. To jest jednak coś, co mnie najbardziej w tym świecie kręci. A za co nie lubisz świata mody? Za próżność. To chyba jest bardzo mocno wpisane w DNA, więc trudno chyba to okiełznać. To jest na dzień dobry. No, ale wydaje mi się, że jakby ja zawsze o tym wiedziałem, że jest bardzo dużo próżnych ludzi w świecie mody, ale wydaje mi się, że czym starszy się robię, tym bardziej się smucę z tego powodu. Jakby to bardziej mi dotyka, że jakby pewne rzeczy jakby są, jak powiedziałaś, w DNA, ale niektóre rzeczy ci tak osobiście nie dotykają. Ale na przykład później poznajesz na przykład jakieś osobowości w tym świecie i wiążesz z nimi jakieś relacje, ale później się okazuje, że te relacje nie są stałe, nie? Że ludzie jednak, nieważne jak jesteś dobry, jaką pozycję sobie wyrobisz w świecie mody, ludzie potrafią o tobie zapomnieć nie? Jakby na następny dzień mogą być w ogóle zupełnie, wiesz, tobą niezainteresowani. I też jest coś takiego w tym świecie, że jest takie powiedzenie they love you when they need you. I to jest bardzo realne w tym całym świecie mody i to jest coś takie dla mnie najbardziej zasmucające, bo ja wydaje mi się, że jestem taką osobą dość lojalną i zawsze szukam prawdziwych ludzi w tym świecie, nie? Że jednak chcę otaczać się tak naprawdę takimi dość
dobrymi osobami, nie? I to też dla mnie na przykład było bardzo ważne, że przy tej mojej sesji pierwszej do Vogue'a Padma Graf, która, wiesz, no nie musiała tego robić tak naprawdę, umówmy się. Ona, wiesz, zauważyła we mnie jakiś talent fotograficzny i powiedziała, że jakby chce ci pomóc. I to uważam za wielki, jakby ja bardzo to szanuję, nie? Uważam, to jest bardzo cenne. Tak samo Eugene czy Alexis, to są osoby, które po prostu zawsze gdzieś ze mną współpracowały, ale w dalszym ciągu chcą być lojalni, nie? I to jest piękne, że da się poznać takich... Ale czujesz, że w świecie mody jest dosłownie garstka takich ludzi? To nie jest większość. Wydaje mi się, że nie jest większość na pewno. No. Nie jest większość. No. Wszyscy po prostu patrzą na to, wiesz, co im dasz. Wiesz, i to jest dość takie zasmucające po prostu. No. Chyba powodem tego jest też to, o czym powiedziałeś, że po prostu świat mody to są duże pieniądze, a wszędzie tam, gdzie są duże pieniądze, sentymenty pewnie idą na bok bardzo często. Tak, i tak. trudno jest spotkać kogoś z faktycznie takim prawdziwym, otwartym sercem, który tym by się kierował, a nie na przykład finansami, tak, czasem. ale sobie z moim na przykład znajomym oglądaliśmy sobie, ja już obejrzałem ten dokument 4 razy, High and Low z John Galliano, który wyszedł chyba 2 lata temu. I tam jest taka scena, kiedy on pracuje przy swoim pierwszym pokazie w Paryżu w 1994 roku. I tam wszyscy po prostu, te modelki Kate, Naomi, Christy, one się wszystkie, Linda, zjechały. I tam też mówią o tym, że one same przyleciały do tego Paryża, same zapłaciły za swój lot, bo one chciały być częścią tego całego widowiska. I to się bardzo rzadko teraz w ogóle zdarza. Jak patrzymy na ten świat, który jest aktualnie wokół nas, to rzadko się zdarza, że ktoś po prostu coś zrobiłby za darmo. Taka ideowość, prawda? Tak, bo zawsze dla idei coś zrobię. Okej, zrobię to, ale co mi dasz, wiesz, w zamian? Nie? Tak. Że jakby mało jest ludzi, którzy, wiesz, jakby w ciebie potrafią tak naprawdę uwierzyć i zrobić coś po prostu, wiesz, tak z serca, nie? Więc no, to jest dość smutne. Oglądałam właśnie ten dokumentalny film i tak sobie pomyślałam, że te czasy jakby ludzie byli zupełnie inni kiedyś, nie? To były takie, też oglądałam kilka dokumentów o modzie z tamtych lat, czy o supermodelkach. Zdarzały się takie historie. Na przykład Marc Jacobs był w taki sposób wyniesiony właśnie przez jego przyjaciółki modelki, które zdecydowały, że wezmą udział w jego pokazie za darmo, dlatego, że po prostu on im się podobał. Tak, Czy nie wiem, słynna Ugly Bag Balenciagi City, która na początku była tą brzydką torebką, została podarowana Kate Moss i ona od tak po prostu ją wylansowała, bo jej się podobała i chciała pomóc przyjacielowi. Więc faktycznie takie bezinteresowne gesty to jest taki jakiś zmierzch przeszłości. Tak. Mam wrażenie. No niestety. No, trochę popadliśmy w melancholię. Ja w ogóle super, że to zauważam, bo ja lubię, ja jestem taką osobą, która bardzo dużo lubi obserwować świat, ludzi. Ja lubię bardzo tak sobie popatrzeć na to, co się wokół mnie dzieje, ale też mam coś takiego zawsze, że w sobie, że lubię się też czasem rozczarować albo przyjechać na ludziach, nie? Że wtedy jakoś tak uświadamiam sobie, że maski spadły, nie? Że ja teraz wiem, z kim mam do czynienia. I to jest dla mnie dość takie momenty są dla mnie dość takie cenne, bym powiedział, że... Że to jest taki moment otrzeźwienia? Tak, trochę dla ciebie? Że taki bardzo policzek? Ja nigdy w ogóle nie mam dostajesz adrenaliny? że ja jakoś tak nad tym się bardzo długo użalam i myślę sobie, albo w ogóle smucę, rozpaczam. Ja sobie myślę, że super, że tak naprawdę teraz czegoś takiego doświadczyłem, bo wiem, z kim mam właśnie do czynienia, z kim pracuję, nie? Że wolę, żeby takie rzeczy od razu szybko wychodziły. Za co lubisz Paryż? Za co lubię Paryż? Tak, jeśli jest coś, za co lubisz. Ojej, za co lubię Paryż? Coś Na pewno, widzę, że to jest trudna miłość. Wiesz, to trudna miłość, ale też mam... ten sentyment do Paryża też jest we mnie przez to, że Paryż, tym bardziej po Londynie, jest bardzo mały, nie? Bo Paryż tak naprawdę jest małym miastem, jest 5 razy mniejszy niż Warszawa, więc ja po tym Paryżu mogę szybko się oczywiście przemieszczać, ale też tak naprawdę mogę więcej rzeczy sobie zaplanować, nie? Że mogę mieć na przykład, nie wiem, tam 4-5 spotkań w ciągu dnia i wszystkie tak naprawdę... Czyli taka kompaktowość tego miasta. Tak, ja tam wszystko po prostu zrobię, nie? A w Londynie, tak teraz wracając do Londynu, mam tak, o Boże, jaki ten Londyn jest ogromny, nie? Że nie mogę sobie tak naprawdę rozłożyć pewnych rzeczy w ciągu dnia, tego samego dnia, bo muszę to wszystko gdzieś tak, porozkładać,
w ciągu tygodnia, typu Sensownie zaplanować. teraz będę na South w poniedziałek, ale na West muszę dopiero być tam we wtorek, nie? I tak dalej, więc ten Paryż jest akurat taki dość komfortowy dla mnie, bo mogę szybko wszystko sobie pozałatwiać w bardzo małej przestrzeni czasowej, nie? Więc lubię tam być. A co cię najbardziej drażni w Paryżu? Najbardziej drażni... Od A do Z. Ojej. Co mnie najbardziej drażni w Paryżu? Możesz alfabetycznie. No i widzę, że wybierasz... Agresja Francuzów mnie bardzo drażni. Agresja? Tak, bo oni są dość agresywni. Rano, tym bardziej, jak jadą do pracy, tam jest dużo krzyku, wiesz, trąbią na siebie, wiesz, wyzywają. Myślałam, że to my Polacy. Nie. Tylko. Nie. Jesteśmy dosyć znani tacy ze swojego może trochę niezadowolenia, jakiejś takiej frustracji, którą lubimy przelewać, zwłaszcza za kierownicą. Tak, to też prawda, ale wydaje mi się, że w Paryżu oni są dość tacy bardziej bezpośredni, nie? Że tak tam to po prostu byle co ich potrafi szybko zirytować. Więc akurat to może czasem jest takie lekko niemiłe, nie? W sensie, no idziesz sobie ulicą, jest piękny dzień, świeci słońce, a tam po prostu zaraz się, wiesz, wszyscy kłócą na ulicy, wyzywają. A ty trochę tym nasiąkłeś? Czym tym nasiąkłem? No, kto z kim przestaje, takim się staje. Wydaje mi się, że zawsze taki byłem. Że ja jestem dość taki bezpośredni i też lubię sobie pobluźnić i to jest gdzieś tam... Czyli u siebie to akceptujesz, ale już jak widzisz to w otoczeniu, ale wiesz, co może mnie irytuje to, że ja nie rozumiem, o czym oni rozmawiają, o co się, o co się kłócą. No bo jest ten francuski, może jakby mówili, wiesz, w moim języku albo po angielsku się, wiesz, wykłócali, to bym to bardziej, wiesz, szanował, ponieważ bym wiedział przynajmniej o co się kłócą, nie? A powiedz mi, gdybyś miał zostać do końca swojego życia w Paryżu, to jest plan? Mam nadzieję, że to nie jest plan. Mam nadzieję, że jest jak ta to siła oceniasz? Większa. Dramat, komedia? Czyli jednak nie lubisz tego miejsca. Czarna komedia bym powiedział. Dosyć nie lubisz. Nie, lubię, ale też jakby, jak powiedziałam wcześniej, że nie do końca się tak łączę kulturowo z nimi, nie? Że jednak to miejsce gdzieś mnie jakby tak przyciągnęło, zostałem troszeczkę zmuszony, żeby tam zamieszkać. Bardzo bym chciał, żeby wszystko wróciło do takiej normy, jaka była wcześniej, obowiązywała w Londynie. To by mi się akurat bardzo podobało, bo kocham Londyn, ale tam też jest jakby więcej zieleni, nie? I to mi się w tym Londynie podobało, że ja na przykład jak mieszkałem w Londynie, to mieszkałem w domku z ogrodem, a teraz no jakby nie ma możliwości takiej, jakby nie ma czegoś takiego, że w Paryżu mieszkasz w domku z ogrodem, no bo tam są same praktycznie kamienice wszędzie, nie? No masz ewentualnie balkon. Całe szczęście, że posiadam balkon, ale no nie wiem, no też myślę dość często ostatnio o Los Angeles, że podoba mi się to, że tam jest właśnie dużo natury, że cały czas świeci słońce i ludzie są bardziej wyluzowani. Nie? Że tak jak naprawdę? Bardziej niż Paryż? Tak, bo ja czasem pracuję przy bardzo dużych produkcjach w Londynie i tam ludzie mają jakiś taki w sobie fajny spokój, nie? Że jakby oni widzą, że wszystko się uda, ale też wydaje mi się, że też mam taki amerykański, już tak powiedziałem z akcentem, już tak jadę, amerykański mindset mam w sobie, że ja wiem, ja zawsze jakby co chcę powiedzieć, że jak sobie coś założę, to wszystko robię, żeby to się wydarzyło, nie? Że jakby mam jakieś założenia, to po prostu idę po swoje, nie? A jednak Europejczycy szybciej się poddają, że mają coś takiego, że coś sobie założą, ale się tego boją, a ja mam coś takiego w sobie, że ja się jakby praktycznie niczego nie boję, że ja wchodzę i wydaje mi się, że też jakby przez to, jak myślę, przez tą moją energię, to te wszystkie rzeczy, które osiągnąłem w życiu, właśnie to jakby przytrafiły się mi, albo nie przytrafiły, Boże, to jest złe słowo, ale jakby ściągnąłem je przez to swoje podejście do życia, nie? Że jednak jakby nie bałem się tych kontaktów, nie bałem się wchodzenia w te nowe sytuacje i to też mi się właśnie podoba w tym amerykańskim mindsetie, że ja tam jestem i jak na przykład coś nie wychodzi na planie, to oni wychodzą z 10 różnymi propozycjami w przeciągu, minuty. Tak. A Europejczycy się zastanawiają, przez pół godziny, o Boże, że to nie wyszło, a jak to mamy to zrobić i tak dalej. A w tych Stanach jednak jest coś takiego, że my szybko tak naprawdę jakby działamy, nie? Znaczy ja też tak uważam, że ja bardzo szybko działam i nawet nie wiem, jak robiłem tą sesję dla japońskiego Vogue'a,
to pamiętam, że Tiffany, która właśnie jest naczelną Vogue'a, tak mi powiedziała w sumie, bo pisaliśmy sobą właśnie tam SMS-y i ona mu powiedziała, wydaje ci się, czy ci wydaje, że czy Natalia zrobi tą sesję? Ja powiedziałem, na pewno zrobi. Mimo tego, że nie mieliśmy jej jakby potwierdzonej, ale ja wiedziałam, że jakby tak musi być, jakby nie może być inaczej. I ona zawsze się śmiała, znaczy zawsze, jakby powiedziała do mnie, ty takim jedziesz właśnie amerykańskim mindsetem, nie? Że jakby very American of you, tak powiedziała do mnie, nie? Że jednak jakby dąży do celu, ale też nie po trupach. Nie mam czegoś takiego, że po trupach do celu, nie? Uważam, że to jest coś toksyczne, a też niezdrowe. Po prostu ja coś sobie zakładam i staram się to ściągnąć, przyciągnąć, że tak powiem, ale też jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, wiesz. Jakby, to nie załamujesz się. Nie załamuję się, bo wszystko tak naprawdę, jakby nie ma przypadków, nie? Też mam takie podejście, że wszystko się dzieje po coś, jak mam pracować z tymi ludźmi, to tak ma być, a jak nie, to też tak ma być i już, nie? A czy możesz powiedzieć, co w takim razie sobie teraz wizualizujesz? Co sobie wizualizuję? Wiesz co, jakby wydaje mi się, że tą moją karierę fotograficzną na pewno sobie wizualizuję i też jakby myślę o tym, co bym chciał w tej fotografii osiągnąć. Na pewno. Też jestem już podczas rozmów w sumie z różnymi fajnymi ludźmi a propos kolejnych sesji i zobaczymy, jak to też jest taki w sumie, zobaczymy, jak to się oczywiście ułoży, ale to też jest taki dość dla mnie bardzo ważny etap, nie? No bo jednak kończę coś, w sumie wydaje mi się, że nie do końca tak zakończę tą reżyserię ruchu, no bo też będzie jakiś okres taki przejściowy, nie? Że jakby będę cały czas się tym zajmować przez na pewno kolejne parę miesięcy, ale wydaje mi się, że co bym chciał osiągnąć, to jakby skupić się na reżyserowaniu. Chcę sam zacząć reżyserować, zająć się oczywiście tą fotografią, ale również jeżeli chodzi o na przykład współpracę przy pokazach, to bym chciał się zająć, oczywiście na przykład jak John wróci, to prawdopodobnie będę tylko i wyłącznie robić to dla niego. Tak to wiem, że lubisz zmienność, już to udowodniłeś, ale gdybyś miał przez kolejne lata, może dekady, pracować tylko z jedną osobą ze świata mody, to kto to by był? Boże, nie chcę po prostu brzmieć monotonnie, jak powiem, że znowu to John odpowiem Galliano. za ciebie, John Galliano. Tak. Ale coś w tym człowieku musi być. To jest człowiek, który ma na Instagramie 1 600 000 obserwujących, a żadnego postu. Bo jest bardzo taki, prywatny. On kocha prywatność. I to też bardzo cenię. Ja też jestem taką osobą, która lubi dość dużo prywatności. To jest fajne, nie? Że jest taką dość, jest ikoną, a jednak ta prywatność dla niego jest najważniejsza. Współpracowałeś z tak zwanymi, jak to się mówi, największymi nazwiskami, największymi domami mody. Najciekawsze, najbardziej zaskakujące standardy, z jakimi się spotkałeś. Wymogi gwiazd. No bo ten wachlarz naprawdę jest bardzo duży. Od Nicole Kidman przez Rihannę. Wiesz co, nie do końca wydaje mi się, że wiem o takich wymogach. Czy to są łatwe osoby do współpracy, paradoksalnie? Dla mnie tak. Czy nie? Ja wiesz, że to wchodzę na sesję i po prostu, wiesz, piąteczka, rozmawiamy sobie i tak dalej. Nie mam czegoś takiego, że wydaje mi się, że takie osoby bardzo wyczuwają, jak ich się boisz, chciałem to powiedzieć. Tak. Przepraszam, się ich boisz, więc oni jakby to bardzo czują, a ja nie mam czegoś takiego, że dochodzę do jakiejś gwiazdy i po prostu traktuję tą osobę, wiesz, jak gwiazdę, nie? Że nie mam czegoś takiego o sobie, że ja uważam, że to jest jakby mój znajomy, z którym dzisiaj będę współpracować i jakby łączymy ze sobą jakieś siły i wiesz, podchodzę do takiej osoby normalnie, jakbym, wiesz, podszedł do ciebie na ulicy i zapytał się, jak ci mija dzień, co robisz, a co jadłeś na śniadanie i tak dalej. I wydaje mi się, że te gwiazdy takie, które są nie do końca tam jeszcze, to są te osoby, które po prostu mają duże ego, a te osoby, które już są, te icons, te superstars, które są już na najwyższym, wiesz, szczeblu, to są osoby, które tak naprawdę najbardziej mają takie fajne, ludzkie podejście, wiesz, do wszystkiego. I taka nawet Nicole Kidman jest bardzo ludzka w tym wszystkim w sumie, we wszystkim w sumie, co robi też na planie, nie? Że z każdym się wita, z każdym się żegna, wiesz,
ostatnio z nią pracowałem chyba miesiąc temu i byliśmy sobie w Londynie i ona sobie siedziała, wiesz, w szlafroku i jedliśmy sobie, wiesz, razem sałatkę i rozmawialiśmy po prostu o jakichś tam głupotach w sumie. I to jest super, że pracujesz z takimi ikonami i te osoby w dalszym ciągu wiedzą, jak się zachować, nie? Jaka czujesz, że jest twoja największa supermoc? To dzięki czemu właśnie odnosisz te kolejne sukcesy. Czasami jest to w jakiś sposób przez przypadek różna taka koniunkcja wydarzeń, korelacji. Moja supermoc... Jesteś dobrym psychologiem, masz dobre zdolności interpersonalne. Że to ci z taką łatwością przychodzi. Na pewno jestem dobrym psychologiem, ponieważ wiem, jak rozmawiać z osobami na planie i wiem, jak podejść tych ludzi, nie? Więc to też na pewno mi pomaga, ale też chyba kwestia tego, że ja się po prostu nie boję, nie? Nie boję tego świata i ja po prostu wchodzę po swoje. Idę po swoje, nie? Że jakby wchodzę i mówię, okej, chcę to i tak, wiesz, ma być. Wiesz, że takie mam podejście, nie? W sensie jakby wszystko jest dla ludzi, no i ja sobie gdzieś wykreowałem ten zawód i osiągnąłem ten sukces przez to właśnie, jak sobie go wykreowałem i wymarzyłem, więc wydaje mi się, że wszystko jest dla ludzi, nie? Ale trzeba, jak powiedziałem już wcześniej, zachować naprawdę duży dystans do tego wszystkiego i też być w tym wszystkim bardzo ludzki, nie? Że nie wolno się zatracić, że na przykład, nie wiem, bardzo sobie cenię to, że na przykład ostatnio widziałem mojego kumpla w Łodzi, z którym się nie widziałem przez może 15 lat i on pamięta mnie za dziecka, nie? Wiktor Krajewski. Akurat nie, z nim się nie widziałem, ale to też jest mój dobry znajomy, właśnie przyjaciel z podwórka. Kiedyś w sumie, no jakby mówię, no spotykaliśmy się codziennie na podwórku, ale mam takiego innego kumpla i on powiedział akurat do mojej mamy, że to jest super, że mimo tego, co robię i z kim pracuję, jestem cały czas takim samym chłopakiem. Nie? Uważam, że to jest no chyba najlepszą rzecz, jaką mogłem usłyszeć od drugiego człowieka, nie? Że fajnie, że jakby ludzie to jakby zauważają, że cały czas jestem tym samym chłopakiem z podwórka, a nie wiesz, nie wiadomo kim, nie? Że to jest chyba najgorsze, co mogłoby mi się przytrafić w tym zawodzie, jakbym po prostu uderzyła mi sodowa do głowy, nie? Nie chciałbym nigdy, żeby doszło do takiego momentu. Właśnie, Łódź Bałuty. To jest miejsce, z którego pochodzisz. Dokładnie, Łódź Bałuty. I to jest ważne miejsce w ogóle w twojej mentalności, mam wrażenie, bo to cię ukształtowało. I to, jakim jesteś dzisiaj człowiekiem, ty się w ogóle nie odcinasz od swoich korzeni, tylko właśnie wyciągasz z nich to, co najlepsze i to, co daje ci dzisiaj możliwość przetrwania w tym świecie, w którym jesteś, w świecie wielkiej mody. Tak. No jako dziecko, tak powiedziałeś, wychowałem się na Bałutach i to były dość takie, no akurat w domu u mnie było bardzo dobrze, bo moi rodzice, moja mama w sumie mnie bardzo dobrze wychowała i zawsze dbała o nasz dom, no ale jakby okolica była dość taka ekstremalna, prawda, no bo działy się tam bardzo różne rzeczy, bójki i wiesz, biegali kibole i wiesz... Nowojorski Bronx były, tak, ale ja uważam, że to było w ogóle jakieś niesamowite, że ja, wiesz, pochodzę z takiego... Wydaje mi się, że to jest w ogóle jakieś takie ciekawe, że ja się tam urodziłem na tych Bałutach i tam się wychowałem, a jestem teraz tu, nie? Że jakby, wydaje mi się, że to jest jakieś takie dziwne, że moje życie inaczej się nie potoczyło. Tak. Ale tak, uważam to za duży atut, nie? Że cieszę się właśnie, że wychowałem się w takiej okolicy, a nie... W ogóle nie chciałbym na przykład pochodzić z jakiejś bogatej rodziny. Uważam, że to by mnie totalnie zniszczyło, nie? Że fajnie właśnie, że ja musiałem iść do pracy jako 16-latek, że musiałem na wszystko, na wszystko sobie zapracować, że mama zawsze właśnie mi to wpajała do głowy, żebym po prostu zawalczył o siebie, nie? Ale też, że jakby nic nie przychodzi po prostu, wiesz, za darmo, nie? Więc miałem dość taką ciężką drogę jako nastolatek, bo też pamiętam, że jak pojechałem pierwszy raz za granicę, to był mój wyjazd jako 17-latek do Londynu
miał nas odebrać taki kumpel, którego poznaliśmy w szkole tanecznej i on nam zagwarantował to, że my będziemy pracować w hotelu i w tym hotelu też będziemy mieszkać, no ale ja byłem zdesperowany, żeby pójść do tej szkoły tanecznej w Londynie. Więc powiedziałam mamie, że wszystko jest ustalone, że ten chłopak nas odbierze tam z London Stansted. No i będę pracować, wiesz, sprzątać pokoje w Londynie, a w międzyczasie będę chodzić do szkoły tanecznej. No i ten chłopak się nigdy nie pojawił na lotnisku i w ogóle nie odebrał od nas telefonu, więc był jakimś skamem. No i pamiętam, że zadzwoniłem do mamy z lotniska i powiedziałem, słuchaj, no nie ma tego chłopaka, nie wiem tak naprawdę co, byłem z koleżanką wtedy. I powiedziałem, słuchaj, nie ma tego chłopaka, nie wiem w sumie, no jakby co mamy, gdzie mamy iść, co mamy ze sobą zrobić. Tak. I ona powiedziała, dobra, kupujemy bilet i zaraz wracasz do Łodzi, nie? Jakby pierwszym lepszym samolotem wracasz do domu, a ja powiedziałem, że nie. Ona mówi, słucham? A ja mówię, nie ma takiej możliwości, że jakby ja zostaję w Londynie. Ona mówi, no ale jak ty sobie to wyobrażasz, tak jakby nie było takiego, wiesz, to nie był taki okres, to był 2007 rok, tam nie było czegoś takiego, że ja miałem iPhone'a, wziąłem sobie Airbnb albo Bookings.com, że sobie coś zabukowałem, no jakby nie miałem iPhone'a nawet, nie? Ja nawet nie miałem chyba telefonu komórkowego, bo ja musiałem iść do budki na lotnisku i po prostu wykręcić mamy numer, żeby się z nią połączyć. Więc ja powiedziałem, nie wiem, no ale ja jakby nie mam możliwości, żebym wrócił do Polski, nie? Że jakby ja muszę tu zostać przez kolejne tam parę miesięcy. Czułeś, że skoro już tam przyleciałeś, to musisz tu już tam po coś zostać. I całe szczęście, że w samolocie był chłopak, którego znała moja koleżanka i on do nas doszedł, mówi, o co robicie, czemu tutaj stoicie? I my powiedzieliśmy, słuchaj, no nie przyszedł ten typ. W sumie nie mamy co ze sobą zrobić, nie mamy, wiesz, gdzie jakby nie mamy gdzie pójść. I on powiedział, a słuchaj, to jakby pojedźcie ze mną autobusem na Victoria Station w Londynie, tam odbierze nas mój wujek, no i może on coś wymyśli. No i ten wujek pracował w jakiejś takiej kawiarni, która znajdowała się po środku jakiegoś tam parku, nie? I on powiedział, słuchaj, co mogę wam zaproponować, że będziecie spać w tej kawiarni przez 5 dni, no ale później musicie już sobie coś znaleźć. I my spaliśmy z moją koleżanką na stole, takim drewnianym stole, on nam przyniósł koc i my na tym stole po prostu spaliśmy przez chyba tam tydzień. No i w międzyczasie szukaliśmy po prostu, chodziliśmy tam do kiosku w Londynie, kupowaliśmy te gazety i po prostu ogłoszenia się czytało, nie? Bo wynajmę dom, wynajmę pokój, wynajmę to, wiesz, bo nie było czegoś takiego, jak powiedziałem wcześniej, że przez internet mogłeś sobie tak szybko ogarnąć wszystko, nie? Więc ja zostałem w tym Londynie przez tam 2-3 miesiące tylko po to, żeby całe wakacje się doszkalać i też nauczyć się angielskiego. Więc no miałem w sobie dużo determinacji od zawsze. Taki byłem, że okej, no to nie wyszło tak, jak miało wyjść, ale idę po swoje, nie? Czyli przeżyłeś taką szkołę życia trochę na tej emigracji na początku. Tak, no ale też jak miałem 24 lata i wyprowadziłem się tak już oficjalnie do Londynu, bo akurat byłem w Polsce przez chyba 3 lata, bo zdawałem do szkół aktorskich i cały czas byłem w finale, w Krakowie tym bardziej. Chciałeś zostać aktorem? Chciałem zostać aktorem, ale to też tak było, że z tego co pamiętam, że wszyscy wokół mi mówili, że jesteś taki mega śmieszny i w ogóle jakiś taki wyluzowany, nadajesz się na aktora, nie? No i jakoś tak uwierzyłem w tą całą ideę i po prostu jakby zdawałem do szkoły aktorskiej, no i za pierwszym razem byłem w finale, za drugim razem byłem w finale, za trzecim razem byłem w finale, no i sobie tak pomyślałem, okej, do 3 razy sztuka, jak teraz się nie uda, no to ja muszę wyjechać z Polski, bo no coś chyba innego na mnie czeka, że to wydaje mi się, że to może nie być ta droga, nie? No i pamiętam, że kupiłem właśnie bilet w jedną stronę, jak miałem 24 lata do Londynu i pamiętam jeszcze, jak siedziałem, byłem w jakiejś restauracji niedaleko Placu Zbawiciela i pamiętam, że się tak położyłem na tej kanapie i tak złapałem się za głowę i sobie pomyślałem, co ja w ogóle robię, co ja robię z moim życiem, nie? Jakby po co ja w ogóle lecę do tego Londynu, co mnie tam, jakby co na mnie tam, wiesz, czeka, nie? I byłem totalnie załamany. To nie było czegoś takiego, że ja miałem jedę do Londynu, wiesz, nie, ja byłem załamany, bo ja nie miałem w ogóle dla siebie żadnego pomysłu, no i pojechałem do tego Londynu, ale pomyślałem sobie, okej, zobaczymy, nie? Tutaj już jestem i po prostu muszę, wiesz, zawalczyć o swoją przyszłość. Czyli miałeś takie momenty zagubienia, zawahania? Bardzo dużo ich było? Bardzo dużo, ale to nie jest tak, że to była sinusoida, a nie tylko równia w górę, bo można by patrzeć na twoją biografię z takiej strony, że no wszystko ci się udaje. Nie, no, ale też wiesz, jakby... najpierw model, potem reżyser, teraz fotografia. No ale tak naprawdę wiesz, jakby zajmowałem się tańcem, później oczywiście chodziłem na te wszystkie zajęcia aktorskie przez 3 lata, bo chciałam bardzo dostać się do tej szkoły. Później też jakby zajmowałem się tym modelingiem, no ale tak naprawdę jak teraz
teraz patrzę na to wszystko z tej perspektywy, no to Mhm. wszystko ukształtowało mój zawód, nie? Tak, to było ważne. To Nawet było te bardzo porażki. ważne. I czasem te wszystkie rzeczy, które się nam przytrafiają albo dzieją w naszym życiu, mimo tego, że nie wychodzą, one nas do czegoś nowego przygotowują. I to było niesamowite, że teraz jakbym nie miał, wiesz, tego doświadczenia aktorskiego, czy tanecznego, czy modelingowego, no to bym nie był chyba dobry w tym, W tym, co robisz. co robię. Dokładnie, wiesz, o co chodzi. Że to Tak. mnie kształtowało, że to była właśnie ta, wiesz, bo jak ja pamiętam, że jak skończyłem liceum, to ja nie chciałem iść bardzo nie chciałem bardzo iść na studia. Nie miałem czegoś Mhm. takiego, że w dalszym, jakby nie wyobrażałem sobie to, że będę siedzieć kolejne 5 lat przy ławce, nie? I Mhm. będę się tam, wiesz, Uczył. To nie do końca była moja wizja na siebie i to jest super, że właśnie próbowałam tych wszystkich rzeczy, bo to było tą szkołą, nie? Która mnie kształtowała na tego reżysera ruchu. Plus chyba twoim takim jednym z największych plusów jest to, że ty byłeś cały czas aktywny w tym poszukiwaniu. Tak. Czyli miałeś różne zakręty i te momenty zawahania, nie wiedziałeś, w którą stronę iść. Trochę jakby życie pchało cię w jakimś kierunku czasami przypadkowym, który okazał się być trafiony, zatopiony, ale jakby nie porzucałeś tego, nie byłeś bierny, tylko właśnie cały czas aktywnie poszukiwałeś i w końcu znalazłeś. Odnajdujesz. Tak. Bo też nie wiadomo, czym tak naprawdę No nas tak, zaskoczysz. ale wiesz, dokładnie, no, a znowu. też może wiesz, jakby ten zawód właśnie był mi potrzebny do tego, żeby wiesz, stać się tym fotografem, żeby to był może mój warsztat, może to nie była nie wiem, jakaś forma kariery, może to akurat była jakaś forma super warsztatu, który mnie przygotowywał do tej fotografii i do pracy jako reżyser i fotograf oczywiście. Nie bywasz często w Polsce, ale jak już jesteś, Mhm. albo jesteś długo za granicą, teraz w Paryżu, to co doceniasz z Polski? Jest W Polsce coś czy w Polsce? w Polsce. Jesteś, tęsknisz za czymś? Coś Wiesz w szczególności co, doceniasz? Co tak naprawdę teraz doceniam, bo jesteśmy w Warszawie. I trochę już masz tej perspektywy emigracji, no bo to i był Londyn Dokładnie, i byłem w częściowo Londynie, Nowy byłem w Jork Paryżu. i Los Angeles Tak. i wiele innych pewnie miejsc. Wiesz co, no, byłem 2 miesiące temu w Los Angeles na miesiąc. Teraz oczywiście później byłem w Paryżu. No i teraz jestem w Warszawie. No i bardzo mi się podoba to, że tu jest tak czysto. To O, jest naprawdę niesamowite, że Tell tu me jest more. czysto i jest bardzo bezpiecznie. tak. I to jest naprawdę coś cennego. I mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie w Polsce do takiego momentu, że będzie tak jak teraz jest w Londynie, czy w Paryżu, czy nawet w Los Angeles, że Polacy będą walczyć o to, o nasz naród, nie? O to bezpieczeństwo, dokładnie, no, bo to jest bardzo cenne i bardzo ważne. I wydaje mi się, że to jest takie trochę dość frustrujące i też taki drażliwy temat, gdzie ludzie wypowiadają się na temat migracji i oni bardzo by chcieli przyjąć nielegalnych imigrantów do naszego kraju, nie będąc w Paryżu, nie będąc we Francji, nie będąc w Anglii Nie i nie widząc tego, co tam doświadczając się tego dzieje. na żywo, Mhm. bo robi się niebezpiecznie w Europie, no i to jest temat, od którego nie uciekniemy. Tak jest już. Nie? I ja bardzo to doceniam, bo wychodzę sobie tutaj w Polsce, tym bardziej w Łodzi nawet. Wiesz, Łódź dla mnie Łódź jest Bałuty. bardzo bezpieczna. Nagle Wczoraj bezpieczna. byłem w Łodzi, wiesz, u mamy i sobie chodziłem wieczorem, poszedłem do apteki wieczorem na Bałutach. I nic ci się nie stało. I nic mi się nie stało i ja się czułem bardzo bezpiecznie. I to nie jest takiego, że ja się czuję niebezpiecznie w Paryżu, bo czuję się bezpiecznie, bo jestem też facetem. Też jestem wysoki, wiesz, ale jakbym był kobietą, wydaje mi się, że byłbym bardziej na to wyczulony, Wrażliwy. nie? Bardzo bardziej wrażliwy, nie? Że bałbym się w sumie wychodzić wieczorami może z domu, nie? Czyli ta Polska, do której przyjeżdżasz czasami, odwiedzasz nas, to jest dla ciebie taki trochę azyl bezpieczeństwa? Tak, ale ja tu po prostu uwielbiam przyjeżdżać, bo to jest miejsce, które mnie ukształtowało. Tak. Tutaj się urodziłem, stąd jestem, więc pamiętam, że jak miałam 17 lat, ta Polska też była kiedyś inna. Ta mentalność była zupełnie inna i wydaje mi się, że ja miałam bardzo duży kompleks polskości w sobie. Że Było coś wydawało takiego. mi się coś takiego, że ja będąc polski jestem dużo gorszy od tych ludzi, którzy są z zagranicy, nie? Że na przykład byłem w Londynie w szkole, jak miałem 17 lat, to ciężko przychodziło mi przez gardło, że jestem z Polski, bo mi się wydawało, że ludzie będą mnie oceniać. Będą sobie myśleć, o, on z Polski jest, wiesz. Jakby. Niezbyt pozytywnie kojarzyć, Tak, prawda? Na tamten moment. nie do końca miałam pozytywnie coś podobnego. kojarzyć, tak, dokładnie tak. No i pamiętam, że to było dość dla mnie trudne i ja musiałam tego się totalnie wyzbyć, że chyba dlatego wydaje mi się, że
ja tak, jak na przykład ja miałem te 24 lata i tam przeprowadziłem się do tego Londynu, to ja przez pierwsze 2 lata w ogóle nie odwiedziłem Polski, bo ja miałem coś takiego w sobie, że ja muszę się wyzbyć tych wszystkich takich nawyków w sobie i tego swojego takiego myślenia o sobie, właśnie będąc tam na stałe, nie? Że jakby ja muszę nabrać tej energii, którą oni posiadają, nie? Że jakby wszystko jest dla ludzi, że świat stoi, wiesz, Otworem. dla mnie otworem. Wyrwać nie? trochę tak te korzenie, prawda? Tak, żeby dokładnie. się Więc jakby ja oczyścić. oczyszczałem się, wiesz, z tej takiej jakby takiego, no, takiej chorej idei na temat, wiesz, tego, że nic nie potrafię, czy nic nie potrafię, albo wiesz, jakby będę od razu kancelowany tylko z racji tego, że pochodzę z Polski, nie? I ja się tego jakby wyzbyłem, na pewno się wyzbyłem, ale to jest super, że jakby tak to koło się teraz, wiesz, odwróciło, że ja uważam teraz to za duży atut, nie? Że mimo tego, że już nie mam, ale może to też kwestia tego, że wiesz, jestem i pracuję z tymi ludźmi, którzy, wiesz, są na topie i to jest też coś takiego, co mi pomaga właśnie, że teraz chcę właśnie promować to, nie? Że jakby cenię sobie, cenię to w sobie, że pochodzę z Łodzi, że miałem ciężką przeszłość, że bardzo zawalczyłem sobie o to, gdzie jestem. Że pochodzisz z postkomunistycznego kraju i to nie jest wstyd tak, już. Dokładnie, to nie jest wstyd tylko i też osiągnąłem to i właśnie chcę się tym wszystkim, wiesz, jakby trochę podzielić, tym bardziej z młodymi ludźmi, nie? I ostatnio też było takie parę fajnych momentów w Warszawie, że wiesz, idę sobie na śniadanie i dochodzą do mnie jakieś młode dziewczyny, albo jakiś chłopak tam do mnie doszedł i mówi, Boże, jestem wielkim twoim fanem i tak dalej. I ja zawsze się pytam, skąd ci ludzie są, bo chcę nawiązać z nimi jakiś kontakt i też chciałbym się z tymi ludźmi czymś podzielić, bo uważam, że ja bym do nikogo nie doszedł, nie? Bo ja jestem bardzo wstydliwy. Naprawdę? No ja się bardzo wstydzę. Na przykład jakbym zobaczył kogoś na ulicy, to bym nie doszedł, bo się mega wstydzę, bym od razu sobie coś tam pomyślał, a Boże, że jestem obciachowy, nie? Jakoś od razu bym siebie szybko ocenił. I wydaje mi się, że jak taka osoba do mnie dochodzi i chce się czymś ze mną podzielić, ja uważam, że to jest mega ekstra, nie? Że oni mają w sobie tą siłę i tą odwagę i chcę nawiązać z nimi jakąś rozmowę i też te osoby zazwyczaj do mnie dochodzą i się pytają, w ogóle jak jest w Paryżu, a co uważasz, że jak na przykład, nie wiem, ja teraz studiuję to, czy zajmuję się tym, co uważasz na ten temat i tak dalej. Cię o radę. Pytałem mnie o radę i uważam, że to jest super, nie? Tak, i to jest super. No i wydaje mi się, że w ogóle jakby też osiągnąłem to, co osiągnąłem i też przeszedłem przez tą drogę, żeby właśnie na przykład, nie wiem, się tym podzielić, prawda? Żeby na przykład, nie wiem, ktoś posłuchał na przykład takiego podcastu, który teraz tutaj nakręcamy i pomyślał sobie, jak jemu się udało, to może mi też się uda, nie? I to jest fajne. Czego można ci życzyć? Czego można mi życzyć? Jezu, nie wiem. Żeby twoje afirmacje zdrowia, się wydarzyły. Szczęścia, pomyślności. Dobrych ludzi wokół ciebie. Dobrych ludzi, tak. Takich, dobrych, prawdziwych ludzi, ale też nie wiem, w sumie nie wiem. Ja nie jestem to bardzo taki, dobrze, dlatego że to oznacza, że niczego ci nie brakuje w tym momencie. I tak naprawdę masz zasoby, które nawet jeżeli czegoś nie masz, to czujesz, że osiągniesz to, co chcesz, bo masz wewnętrzną taką siłę i tak naprawdę nie potrzebujesz. Ale też mam coś takiego sobie, że nawet jak mi czegoś brakuje, to zawsze wierzę w ten timing, nie? Że nawet sobie myślę, a jak nie teraz, to kiedyś tam, wiesz. I nawet, tak jak teraz, z pokazem Johna Galliano, który na początku też nie, a później się okazało, że że moimi pracowaliście. prawojazdami, nie? Jakby mam 35 lat i dopiero zrobiłem prawko w Polsce i oczywiście zdałem za pierwszym razem, ale widzisz, jakby jest ten timing, że jakby wcześniej tego nie potrzebowałem, to nie było gdzieś dla mnie ważne i teraz nadszedł ten moment i przytrafiło. Muszę przestać mówić przytrafiło. Jakby zwizualizowałeś to i to się wydarzyło. To zapracowałem sobie, uczyłem się, wiesz, jakby konkretnie i zdałem to prawko, nie? Zaliczyłem sobie ten egzamin i mam. I wydaje mi się, że właśnie zawsze sobie tak podchodzę, że jest taka linia życia i pewne rzeczy po prostu przychodzą w odpowiednim czasie, nie? Do tego w takim razie ci życzę. Dobrego timingu. Dziękuję bardzo. Tego jeszcze nikomu nie życzyłam. Dobry timing. Bardzo ci dziękuję za tą cudowną rozmowę. Dziękuję, było mi bardzo miło. I przyjeżdżaj do nas częściej. Tak jest. Dziękuję.